Ach, lato. Czas słońca, relaksu, wakacji i kataru siennego. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Bassgram, a to jest już drugi odcinek specjalny, tym razem letni właśnie. Zapraszam. W każdym odcinku specjalnym, który będę wrzucał na kanał w dzień kalendarzowego rozpoczęcia nowej pory roku, zobaczycie taki miszmasz. Opowiem Wam pokrótce o jakiejś grze, a dodatkowo będą zajęcia praktyczno-techniczne związane mniej lub bardziej z daną produkcją. W poprzednim, wiosennym odcinku mogliście zobaczyć, jak robię las w słoiku, luźno inspirowany grą Cloud Gardens. Jak on się trzyma, zapytacie? Ano tak. Niestety, bluszcz się nie przyjął, ale wróciłem do centrum ogrodniczego i była nareszcie paproć szparagowa, więc to ona zajęła jego miejsce. Skoczogony dzielnie opędzlowały resztki martwej materii organicznej po poprzedniej roślince i wygląda to naprawdę dobrze. Do tego jeszcze monstera, która urosła jak na drożdżach i prezentuje się nader okazale. W pewnym momencie był nawet grzybek, niestety nie utrzymał się zbyt długo. Ale miło było zobaczyć, że życie w słoiku kwitnie. A co zobaczycie w letnim odcinku? Ano, wspierając się instrukcjami z oficjalnej strony gry, zrobię dzisiaj Jarniego, bohatera jednej z moich ulubionych platformówek Unravel od szwedzkiego studia Coldwood Interactive, a wydanej pod szyldem EA Originals, a linka do tej instrukcji znajdziecie w opisie do tego filmu. W Unravel nasz mały wełniany koleżka przemierza wspomnienia o swojej ludzkiej rodzinie wypełnione różnymi porami roku i sceneriami pełnymi zagrożeń dla takiego malucha, by opowiedzieć nam historię rodziny mieszkającej w małym, wiejskim domu. Wzruszająca opowieść dopełniona jest przepięknie animowaną grafiką i genialną ścieżką dźwiękową, a jeżeli ktoś jeszcze nie grał, to polecam serdecznie. A później zabierzemy naszego wełnianego ludzika na wycieczkę i mini sesję zdjęciową. Oto co nam będzie potrzebne. Czerwona wełna na ciało, biała wełna na oczy. Kolejną rzeczą jest drut do modelowania. Drut do modelowania. Ja mam tutaj różne takie grubości tego drutu. Mamy 0,25, mamy 1 mm i mamy 0,8 mm. Ja próbowałem wcześniej takiego Jarniego zrobić z drutu bodajże 1,8 albo 1,5. On się okazał trochę za gruby, żeby takiego małego Jarniego sobie tam poskręcać. Było to dość uciążliwe, dlatego pojedziemy sobie z takimi cieńszymi. Przydadzą się też różnego rodzaju obcinaczki do drutu. Podejrzewam, że te takie zwykłe, cieniutkie wystarczą, oraz szczypczyki. Bardzo przydatna rzecz, żeby jednak ten drut obciąć, albo żeby szczypczykami sobie pomóc tutaj pozawijać. Zobaczymy. Co jeszcze? Nożyczki. Wiadomo, nożyczki, żeby obciąć wełnę. I spinacz. Gdzie jest spinacz? Spinacz, pokaż się. A, jest. Spinacz. Wiadomo. Spinacz sztuk 1. To się przyda tam, żeby troszeczkę pozawijać te końce wełny, żeby nie wystawała. Oryginalny Jarnik, którego zrobił twórca gry,
miał aż 22 cm wzrostu. To taki dosyć spory chłop. Ja postanowiłem jednak zrobić trochę mniejszego, ale dobrą opcją jest to, żeby mieć jakiś punkt odniesienia do tego, jakiej wielkości ma być ten jarni, ile wtedy na to drutu użyć, tego typu rzeczy. Więc ja sobie wydrukowałem takiego oto jarniego i co my sobie zrobimy? Pozaznaczam mu tutaj, wezmę tak mniej więcej gdzieś, wbijemy mu tu w szyję, zaznaczymy sobie jego rozpiętość rąk. Żeby wiedzieć mniej więcej, jakiej długości ten drut tutaj ma być. Dobra, przystępujemy. Zaczniemy od zrobienia sobie tutaj tego ciała. Wezmę do tego nadal ten najgrubszy, który mam, czyli wezmę 1,25. Tak naprawdę to może być drut jednej grubości, byle dało się go w łatwy sposób modelować. Ten wydaje się taki w miarę. Tutaj zrobimy sobie stópkę. Powiedzmy, to będzie to będzie nasza stopa. Tak po zaginanie zrobiliśmy stopę. Tu by była znowu stopa. Mniej więcej w tym momencie. Zagniemy go w ten sposób. Mamy tutaj takie dwie stópki, tą sobie przykręcimy. Jest bardzo dobry drut, gdyż on bardzo łatwo się go modeluje. Bardzo łatwo, jest bardzo elastyczny. Tu sobie wybierzemy mniej więcej taką samą długość jeszcze raz. Tak, żeby było mniej więcej na dwie długości. Upierdzielimy go w tym miejscu. I teraz zawiążemy go tak dookoła dość ciasno, żeby usztywnić szkielet. Cyk. Tu jeszcze sobie ewentualnie weźmiemy tymi szczypczykami, dogniemy. Mamy nasze ciałko. Tak wygląda nasze ciałko. Teraz znowu biorę ten 1,25. Może starczy mi go na całego jarniego nawet. On miał chyba 3 metry? Chyba 3 metry. Na takiego malucha powinno nam starczyć. Tu sobie przykładamy mniej więcej, żeby ogarnąć. Zrobimy mu taką mini pętelkę. Co ja robię? Taką mini pętelkę mu tu zrobiliśmy. To jest nasza mini pętelka na dłoń. W tym miejscu sobie zagniemy. Po to nam była ta rozpiętość jego ramion generalnie. Żeby wiedzieć w którym miejscu to przygiąć. I znowu tak mniej więcej podwójną długość. Tu utniemy. I znowu zawijamy. Cyk, dogięliśmy. Proszę bardzo. Taki nasz
szkielet. Jest rączka, są nóżki i tułów i to będzie w ten sposób. Znowu bierzemy kawałek drutu. Ja już go sobie utnę wcześniej, bo będziemy musieli te nogi połączyć z rękami. Proszę bardzo, to jest nasz szkielet. To jest nasz szkielet. Teraz robimy kolejną rzecz, czyli głowę. Robimy szkielet głowy. Znowu weźmiemy sobie kawałek naszego drutu. Nadal jest to 1,25, czyli powinno starczyć. Ja go sobie już obetnę zawczasu. I modelujemy głowę. Tu trochę szyi. Tu zrobimy takie ucho. Tu zrobimy takie drugie ucho. Mamy taki szkielecik na głowę i ta głowa przyjdzie tutaj. Gdzieś w tym miejscu. I teraz tą naszą głowę musimy przytwierdzić do naszego ciała. Gdzieś tu. Taki o. Taki to byłby nasz szkielet. Gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Proszę bardzo. Wygląda to w ten sposób. O, proszę bardzo. I zrobimy to samo z drugiej strony teraz. Trochę mu się głowa zniekształciła. Ale to nic. Ten drut jest na tyle plastyczny, że po prostu będziemy mogli sobie to za chwilę ogarnąć, żeby to miało taki kształt, jaki byśmy chcieli. No wygląda trochę jak taki gremlin. Jest lekko nieforemny. Nieważne to jest. Nieważne to jest. Z tym będziemy pracować. To jest nasz jarni. To jest nasz jarni na teraz. Mamy naszego ziutka. Teraz wypadałoby ustabilizować mu to ciałko. Więc ponownie bierzemy drut. No nie wiem, to może być trochę przydługi, ale wolę wziąć taki dłuższy kawałek. Lepiej, żeby zostało, niż żeby zabrakło. Wiadomo. I sobie owiniemy te kawałki tu. Wokół ciała. Owiniemy sobie tutaj, żeby go ustabilizować, bo inaczej będzie go można tak ścisnąć i on po prostu zostanie w tym miejscu. Więc owijamy sobie tutaj. Cyk, zrobimy mu taki pętelkę. Dzięki temu on będzie taki stabilniejszy, generalnie stabilniejszy. Zrobimy mu krótsze nóżki. I tu gdzieś w okolicy bioder twórca radził, żeby dać tego drutu trochę więcej. Dobra, będzie, bo tutaj zrobimy za grube. O! Ja sobie to spłaszczę trochę. A
ten drucik to my tu owiniemy znowu. Wokół ciała. Jest taki krzywy, proszę bardzo, krzywy ziutek. Co zrobić? Tak wygląda szkielet naszego Jarniego. Teraz musimy ustabilizować głowę. Zostało mi trochę tego drutu, więc generalnie ja zrobię w ten sposób. Rozwaliłem mu głowę, jest ludzikiem generalnie bez głowy. Teraz mu ją jakoś tak uformuję. No Jarnie jak żywy, nie? I robimy to samo, czyli stabilizacja głowy. Jest taki trochę bardziej wypukły. Nie jest to może jakaś rewelacyjnie stabilna konstrukcja niestety, więc ja na wszelki wypadek dam jeszcze trochę drutu. Ok, ja więcej nic w tym nie będę zmieniał. Tak wygląda nasz szkielet. Tak wygląda nasz szkielet. Podejrzewam, że zostawiłem mu trochę za mało miejsca tutaj przy głowie i przy tych, ale tak wygląda nasz szkielecik. Trochę mniejszy niż na obrazku nawet. Jedna noga dłuższa od drugiej. To nic. To jest nasz eksperyment. Generalnie jest ludek. I przejdziemy teraz do wełny. Wybaczcie, w poprzednim klipie zapomniałem zmienić źródło nagrywania i zamiast tutaj z tego mikrofonu to nagrywało mi dźwięk z telefonu, więc w całym filmiku będzie trochę nierówno, ale to nic. Dźwięk powinien być w porządku. Robimy. Była przerwa na obiad. Będziemy teraz sobie zawijać naszego Jarniego. Bierzemy w takim razie czerwoną wełnę i będziemy zawijać. Jak tylko znajdę, jest początek. Znalazłem. Ding, 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 ding. Zawijamy. I zawijamy tak. Zaczynając od tutaj. Nogi ma już prawie równe, ale jedna stopa jest dłuższa od drugiej. Taki To nieważne. Zaczynamy właśnie od stopy. W ogóle pierwsze co zapomniałem mówić. Generalnie im grubsza wełna, tym lepiej. Taka puchata. Ja sobie tutaj przecisnę przez nogę, bo będzie mi to łatwiej utrzymać. I cyk. I zawijamy, powiedziałem. I teraz tak. Tutaj nóżki owijamy tak mniej więcej do kolan, czyli gdzieś powiedzmy o tu, w tym miejscu. Zawijamy tak dosyć cienko, ale od kolana w górę, żeby to udo i żeby biodro było wystarczająco takie, zgrubiamy, tak jak generalnie jak jest u ludzi. Nóżka, jak się patrzy,
żeby nie mieć takich luźnych kawałków, to po prostu pojadę sobie jedną warstwę drugiej nogi, a później będę wracał do góry. Trzymam palcem. No, trochę większa ta stopa. Trochę większa stopa. O. Trochę większa stopa, ale to nic. Dobra. Zawiązujemy nogę dalej. Tu mi z nogi zaczęło spadać, widzicie? Źle go zawiązałem. Dobra, muszę odwiązać. Mam inny pomysł na te stopy. Rozwinąłem całość i weźmiemy teraz tak, końcówkę, przełożymy tutaj przez tą nogę, pociągniemy ile się da i teraz tą końcówkę będziemy tutaj i przerzucać przez przez ten otwór w stopie. Być może pozwoli nam to na zrobienie takiej stopy, jakbyśmy chcieli, żeby nie było widać tego drutu. Całej owijać nie będę, więc robimy to w ten sposób. Nogi chyba zrobię osobno, a całą resztę ciała zrobię osobno. Nogę. Dobra. Obcinam. To też jest sporo zabawy. No jest to więcej niż według tego całego przewodnika, powiedzmy, gdyż tam było po prostu zawijanie stopy i tyle. Ja się jednak uparłem, że to ma się trzymać. To się okazuje całkiem niezłą techniką, chociaż też nadal czasochłonną. Czyli, że tu sobie trzymam, mam tą końcówkę. Jak przeplotę i pociągnę, to tą ręką przytrzymuję, a ciągnę tą całą resztę. Ok, stopa jest tak, nawet będzie, starczy tyle, więc robimy to samo, co robiliśmy wcześniej, czyli owijamy stópkę. A tym końcem, tym pypciem tu końcem, zajmiemy się za chwilę. Póki co wygląda to tak. Trochę niekształtny, ale jest. Zajmiemy się teraz w takim razie rękami. Z rękami zrobię chyba podobny manewr. Przecisnę sobie tą nitkę wełnę w sensie.
O, i tak to zrobimy. Proszę bardzo. Cyk i teraz tym zawiniemy. Ok, z takiej dłoni jestem nawet zadowolony, muszę przyznać. Czyli znowu w tej pętelce trzeba było po prostu kilka razy to przewlec, tak żeby tutaj na tym dzyndzlu, na samym końcu, żeby trochę było wełny. I zawijamy rękę. I znowu tutaj wiadomo, tu chudsze, im idziemy wyżej, tym trochę więcej wełny nakładamy. Pójdź na rękę numer 2. Generalnie tutaj mamy jedną. Już jest jedna. Tą końcówkę będziemy nawijać tutaj. Na tej dłoni pętelka jest trochę większa, dzięki czemu powinno pójść trochę łatwiej. Cyk, tutaj w pasie, jeszcze tak na luzaku, o, jakiś taki pirat trochę. Dobra, starczy. Obetniemy tutaj ten kawałek. Zajmijmy się teraz w takim razie głową. Pętelki na uszach. Nie jest to idealna technika i podejrzewam, że część z Was na pewno wpadnie na lepszą, jeżeli zdecydujecie się zrobić Erniego, ale dla mnie póki co działa. Okej, chyba starczy, co? Taki piracki trochę taki trochę piracki Jarni. Nie jestem przekonany do tych tutaj fragmentów, ale zostawiam. Zostawiam jak jest. Zaraz zobaczymy, jak sobie tutaj z naszym spinaczem poradzić z luźnymi końcówkami. Więc bierzemy sobie nasz spinacz i spinaczem, jak taką właśnie igłą, wbijemy się gdzieś tu, tak o, pod spód, złapiemy nasz spinacz i nasz spinacz o, przeciąga nam tą luźną nitkę pod spodem i ja ją tu zostawię. Ona wygląda całkiem tak zgrabnie. Proszę bardzo. No to teraz jeszcze ta na głowie. Mały ziutek Jarni. Teraz oczywiście biała wełna, z której zrobimy oczy. Pamiętajcie, w którą stronę są stopy. Wiadomo, żeby z tej strony robić oczka.
To wypchniemy. Prawie nic nie widać. No to ucho tutaj tak trochę mi się zluzowało. No trochę nam się tutaj popsuła ta głowa. Nie powiem, że nie. Mamy. Drugie oko jest trochę kaprawe. Kaprawe oczko ma. Ale to nic. To jest, proszę ja was, Jarni. Dopiero po nakręceniu całego materiału i zrobieniu tego to tutaj malucha, okazało się, że moje filmiki dopadła fala problemów technicznych, ale mam nadzieję, że mimo tego bawiliście się dobrze oglądając ten, przyznaję, dość długi materiał. Chciałem Wam jednak dać jak najlepszy ogląd na to, jak zrobić Jarniego samemu. A jeżeli chcielibyście zaczerpnąć kilka inspiracji co do jego wyglądu, to polecam także zagrać w drugą część gry, w której jest możliwość zmiany jego aparycji. Może tam wpadnie Wam w oko jakiś wełniany ludzik, który przemówi do Was bardziej. Ja jednak jestem fanem tego z części pierwszej i z wyniku tych zajęć praktyczno-technicznych jestem niezmiernie zadowolony. Dajcie znać w komentarzach, jak się Wam podoba mój nowy towarzysz i nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, a ja już się z Wami żegnam. Na końcu tego odcinka nie będzie bloopersów, ale za to możecie obejrzeć sesję zdjęciową z wycieczki Jarniego w plein air. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć, cześć. No siedź spokojnie, no co ty robisz? Siedź.